Cześć, tu Valencianistas z Abgalery, z Państwa 106 i Sojuszu We Don't Care. Z góry przepraszam za dość późny skrót ze spotkania z Last Legend z Państwa 199 w kanionie rezerwuaru, Reservoir Ride The Summit. Dzisiejsze wideo, oprócz przedstawienia walki dwóch silnych sojuszów, ma również drugi cel. Pokazanie trudnego zadania, jakie stawia się graczowi, dając mu za zadanie pilnowanie, polowanie i zbieranie wody z tych małych farm wodnych, które pojawiają się co jakiś czas na mapce rezerwuaru. Ale zacznijmy od początku. Rozpoczęcie walki obydwa sojusze rozpoczęły z wysokiego C w znaczeniu hitchcockowskim. Najpierw widzimy wybuch wulkanu, a do końca filmu napięcie stale rośnie. Jest więc nadzieja, że wysoki poziom zostanie utrzymany, a nawet, że są zadatki na przesunięcie granic poza dotychczasowe standardy. Zarówno We Don't Care, jak i Legend raz po raz przejmowało budynki, nie ograniczając się jedynie do dwóch głównych dużych zbiorników wodnych oraz elektrowni słonecznej. Walka toczyła się na całej mapie. Zazwyczaj budynki typu lądowisko helikopterów czy mała elektrownia wodna numer 4 są budynkami, które traktuje się gorzej z racji małej ilości wody, którą się tam zbiera oraz znacznej odległości od dużych zbiorników wodnych. Widząc zaangażowanie oraz siłę sojuszu Legend, szybko podjęliśmy decyzję, że nie ma na co czekać i trzeba szukać każdej sposobności, aby zebrać wodę. Trzeba przyznać, że pomimo iż Legend jest dopiero top 3 w swoim państwie, a We Don't Care jest niekwestionowanym liderem, to statystyki graczy były bardzo wyrównane, a nawet sojusz z państwa 199 mógł pochwalić się wyższymi statystykami, co powodowało jeszcze bardziej interesujące starcie i potrzebę zaangażowania większej ilości środków, by skutecznie przeciwstawić się rywalowi. Trzeba przyznać, że Legend zasłużyli na swoją nazwę, ponieważ w pojedynku z nami zachowywali się jak psy wojny spuszczone z łańcucha, lub bardziej jak wataha wilków, która planowała i konsekwentnie dochodziła coraz bliżej do swojej ofiary. Jeśli dodamy do tego demony przeszłości pod nazwą Śpiąca Królewna w sojuszu We Don't Care, czyli sytuacja, kiedy gracz znajduje się w kanionie rezerwuaru, ale nie wypełnia szturmów, nie zbiera kałuż wody, która rozsypuje się wokoło odbitego budynku, czyli krótko mówiąc jest, ale nieobecny. Na przykład poszedł zrobić sobie herbatę i czeka, aż się woda zagotuje. To powoli sytuacja robi się nieprzyjemna. Bycie graczem topowego sojuszu, któremu nic nie może zagrozić w swoim państwie, na pewno rozleniwia i znajdą się osoby liczące na to, że ktoś na pewno odwali brudną robotę, a ja przyjdę na gotowe. Ale w zasadzie odbiegłem od tematu i w żadnym wypadku nie mam zamiaru obniżać poczynań Legend, ponieważ dobór graczy oraz strategii pod ten mecz zrobili fenomenalnie i można się od nich wiele nauczyć. Po upłynięciu połowy czasu spotkania zaczynamy to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli polowanie na płytki. Jeśli oglądaliście skrót spotkania z poprzedniego Reservoir Ride, to mogłoby się wydawać, że zbieranie wody z tych małych farm wodnych jest nudne, przewidywalne i powinno się tam oddelegować graczy, którzy coś przeskrobali w sojuszu, czyli po prostu taka forma kary. Nic bardziej mylnego. Tile Hunter to jedna z ważniejszych postaci w wydarzeniu Reservoir Ride. Biorąc pod uwagę, że najpierw farm jest 12, a później aż 28, a każda farma daje 120 jednostek wody na sekundę, to posiadanie dedykowanych graczy do tego zadania staje się must be dla sojuszu. O czym brutalnie przekonaliśmy się w starciu z Legend, ale nie uprzedzając faktów. Jeśli jesteś silniejszym sojuszem, to po prostu przytrzymujesz wszystkie budynki i wygrywasz spotkanie. Ale jeśli nie jesteś potęgą typu Veni Vidi Vici z państwa 291, to musisz przygotować dedykowaną strategię. A jeśli któraś część tej strategii kuleje, to sojusz przegrywa. Na zawsze zapamiętam maksymę, że sojusz jest tak silny, jak silny jest jego najsłabszy punkt. Przyspieszyłem ponad 3-krotnie szybkość wideo, żeby zmieścić wszystkie ataki i obrony, jakie działy się w tym spotkaniu na zbiornikach wodnych. Chcę Wam pokazać, że bycie Tile Hunterem w czasie Reservoir Ride nie polega wyłącznie na posiadaniu wysokich statystyk i kontrolowaniu zbiorników. Trzeba mieć jeszcze wręcz nieskończoną ilość żołnierzy lub godzin przyspieszaczy leczenia. Małe zbiorniki wodne są bardzo niedoceniane, zwłaszcza przez bardziej doświadczonych graczy. To wszystko dlatego, że kiedyś do zwycięstwa w kanionie wystarczyło w zasadzie holować centrum oraz 2 duże zbiorniki wodne. Cała reszta miała wręcz marginalne znaczenie. To oczywiście duże uproszczenie.
Po ostatnich zmianach w grze w zasadzie nie ma już typowych pewniaków do miana zwycięstwa w meczu. Jest wiele zmiennych. Tą zmienną, oprócz zbierania kałuż wody, jest zdecydowanie posiadanie jak największej ilości zbiorników wodnych. Składa się na to m.in. natychmiastowy przypływ punktów wody od razu po zajęciu zbiornika wodnego oraz fakt, że każdy Tile Hunter, wykorzystując wszystkie 6 marszów, może zebrać aż 720 punktów wody. Ale wideo miało być o tym, że życie Tile Huntera jest trudne, więc w zasadzie dlaczego jest trudne? Zazwyczaj do zbiorników wodnych nie są wysyłani słabi gracze, a czasy, kiedy wysyłało się jednego żołnierza, odeszły w niepamięć. Tak, dobrze usłyszałeś. Jeden żołnierz zbierze dokładnie tyle samo wody, ile cała armia. Nie jest tak jak w przypadku wysyłania żołnierza do zbioru surowców na mapie państwa, że ma określoną możliwość uniesienia danego surowca, po czym wraca do domu. Ale wracając do sedna. Zazwyczaj w kanionie rezerwuaru przy zbiornikach wodnych spotkasz gracza o podobnej sile lub silniejszego. To oznacza, że jeżeli wygrasz jedną batalię, to z racji podobnej siły i rannych żołnierzy przegrasz kolejną. Wtedy ty wysyłasz następny marsz, rywal nie jest w stanie się obronić, bo stracił część żołnierzy w ataku i sytuacja się powtarza. I tak przez 30 minut, o ile rywal nie zrezygnuje wcześniej. Ale w czasie takich eventów jak Reservoir Raid rzadko ktoś rezygnuje. Nie ryzykując permanentnej utraty żołnierzy, gracze są bardziej śmiali i skłonni nawet do wyzerowania siebie, byle pomóc swojemu sojuszowi. Właśnie dlatego walki w kanionie rezerwuaru są takie ekscytujące. Założę się, że gdyby walki o rezerwuar wody kierowały się tymi samymi prawami, co walki np. o bunkier, czyli zostalibyśmy z pełnym szpitalem po walce, to ataki byłyby rzadsze, bardziej przemyślane, byłoby sporo ucieczek z pól ze zbiornikami wodnymi, gdzie gracze nie chcieliby ryzykować porażki w obronie. Na pewno byłby to game changer. Na szczęście tak nie jest i gracze mogą się wyżyć, używając swoich sił niczym w dzikim szale, dając upust szaleństwu i używać wszystkich swoich żołnierzy, jakich posiadają. Żaden nie zostanie w koszarach na kolację. I jak zapewne zauważyłeś, dysproporcja punktów jest zauważalna. To ponad 30% różnicy i stale rosła. Legends zdecydowanie przeważali w każdym aspekcie gry, a We Don't Care nie było się w stanie przeciwstawić sile i strategii, jaką przedstawili nam rywale. Ciężko zrobić dłuższe wideo przedstawiające porażkę swojego sojuszu. Zawsze chciałoby się komentować tylko udane walki i zwycięskie bitwy. Niemniej jednak zapamiętam to spotkanie jako jedno z lepszych, które rozegraliśmy. Jest sporo do poprawienia i mimo około pół roku wspólnej gry w sojuszu mamy sporo rzeczy do naprawy. Na pewno żadna ze stron nie może powiedzieć, że spotkanie było nudne i jednostronne. Rzuciliśmy prawie wszystkie swoje siły w walce z silniejszym i po prostu sprytniejszym rywalem. Walki o zbiorniki wodne to zawsze wielka frajda, nawet kiedy pod koniec walki nie masz już czym próbować odbić tych zbiorników. Kiedy zostały ci tylko ostatnie ochłapy żołnierzy, więc atakujesz już większością jeźdźców, bo piechota została wybita w pień. Nawet kiedy pomimo posiadania 8,5 miliona żołnierzy, twoja osada płonie, bo dosłownie nie posiadasz ani jednego żołnierza, który mógłby jej chronić. Kiedy nie masz kogo wysłać do zbiorników wodnych, bo wszyscy żołnierze odpoczywają już w szpitalnych łóżkach. Zwłaszcza wtedy widać, że walka w Reservoir Raid sprawiła ci radość i nie byłeś tak zwaną śpiącą królewną. Został materiał do analizy, który bohater kontruje innego. Czy są zespoły bohaterów z synergią na tyle dużą, że potrafiliby przeciwstawić się dwóm atakom i wytrwać trochę dłużej okupując zbiornik wodny? To są pytania na najbliższą przyszłość. Trzeba tylko znaleźć czas, by dokonać takiej analizy. Tymczasem trzeba oddać chwałę zespołowi Legend, który pokazał nam miejsce w szeregu i sprawił, że nadal musimy się jeszcze wiele nauczyć o współpracy, taktyce, strategii czy grupowaniu drużyn. Serdecznie pozdrawiam zwycięzców, ale muszę również dodać Gloria Victis, chwała pokonanym. Jeszcze się kiedyś odegramy. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.